Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w bardzo nietypowym i bardzo spontanicznym filmie, wynikającym trochę z prośby, która od jakiegoś czasu pojawiała się na moim kanale. Ostatnio wspomniałem Wam o niej bodajże w odcinku Koku i były osoby, które stwierdziły, że tak, chciałyby zobaczyć szczegółowo to, co się znajduje za moimi plecami, czyli oprócz gablotki, też tę półkę, która jest dość świeża, ale generalnie, w skrócie mówiąc, kolekcję moich figurek. Jedna sprawa techniczna to, że ja nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkich figurek, które dostałem, ze względu na to, że nie wszystkie mam. Część, i to sporą część figurek, które miałem, rozdałem, albo oddałem, albo wystawiłem na licytacje charytatywne, więc to, co tutaj widzicie, to jest tylko część tego, co w przeszłości dostałem. No właśnie, dostałem, bo ciekawostka, która dalej jest aktualna, jest taka, że ani jedna z tych figurek to nie jest coś, co sobie sam kupiłem. Jest jeden i wyłącznie jeden wyjątek. Swoją drogą, być może ten kadr może też Wam się kojarzyć z tym, co chcę Wam powiedzieć, bo aż jak tak kładłem telefon przed sobą, wiem, że słyszycie gorzej głos ze względu na to, że nie korzystam z mikrofonu. Zaraz wezmę telefon, którym to nagrywam i zaraz zacznę Wam pokazywać te figurki. Ale kładąc telefon przed sobą, aż przypomniał mi się, być może nie będę musiał kończyć tego zdania, bo po prostu sami skojarzycie, jak Wam to pokażę. O ja pierdzielę, gdybym teraz tak nagrywał filmy, to by było co? Jeśli ktoś teraz czuje nostalgię, to mu się nie dziwię, bo ja sam czuję nostalgię. Ta historia, którą Wam kiedyś opowiadałem, tycząca się tych dwóch figurek, jest taka, że kupowałem mojemu bratu lata temu, chyba w 2017 roku, figurkę Krillana, takiego małego, i nie wiadomo dlaczego jako gratis dostałem te dwie figurki. Więc teoretycznie to było coś, co kupiłem, ale nie dość, że były one w gratisie, więc za te figurki nie zapłaciłem, to nie kupowałem ich sobie, bo nawet nie wiedziałem, że one tam będą, więc okej, to są figurki, które można powiedzieć, że sam sobie załatwiłem, ale reszta to są prezenty od Was. Więc wykorzystam ten moment, żeby pokazać Wam, jak obecnie wygląda mój pokój. Jest dużo rzeczy pochowanych ze względu na to, że one się po prostu by nie mieściły i są takie rzeczy, które nie wyglądałyby najlepiej na półce, nie? No bo jakieś karty i tak dalej, no bo jak ja miałbym Wam pokazać karty? No kart miejsce jest w albumie, albo w klaserze, albo w koszulkach, albo w jakichś innych kartonach, więc jeśli ktoś, kto wysłał mi jakąkolwiek rzecz, nie zobaczy tej rzeczy tutaj, nie martwcie się, albo jest ona w lepszych rękach, albo jest ona gdzieś schowana, bo ja nigdy rzeczy od Was nie wyrzucam. Zapraszam Was w krótką podróż i ostrzegam, to chyba nie będzie aż tak interesująca podróż, ale prosicie, to dostarczam. Może zacznę od rzeczy, która być może dla Was nie jest aż tak interesująca, ale to jak wygląda moje stanowisko. Mam 3 monitory, z czego tak naprawdę to jest monitor Marci, który kiedyś się popsuł i dlatego on się wyłącza, ale mam 3 kotki nasze. Mała, Dyzia, no i Biedronka świętej pamięci, która jest z nami tutaj, więc być może nie powinienem zaczynać od takiej smutnej rzeczy, ale Biedronka ma tutaj swoje miejsce. Jest jej futerko, są jej wibrysy, no i tutaj jest jej urna. Swoją drogą, wiem, że nie o tym mieliśmy mówić, ale podam Wam ciekawostkę. Zobaczcie na datę. 8 października 2025 to jest data kremacji Biedronki. 8 października 2000, może nie będę zamykał, żeby się nie odbijało światło. 8 października 2018 znaleźliśmy małą. 8 października 2022 Dyzia do nas przyjechała i 8 października 25 kremacja Biedronki. To nie było ustawiane, to był termin, który był z góry narzucony. To jest coś absolutnie niesamowitego. Zacznę od dołu. Tutaj mam zestaw smoczych kul. Tak, mam już takie smocze kule. Nie musicie mi kolejnych wysyłać, bo już mam. Mogę Wam pokazać zresztą, że mam. Mam tych zestawów kilka, więc jakby co, to i tak będę następny oddawał, tak jak Mikołajowi oddałem. Rysunek, który kiedyś Dorota wysłała, bardzo piękny. Vegeta SSJ4, on tu dalej stoi. Aha, tutaj w tej puszce, ona jest otwierana, są w środku kapsle, ale nie będę je teraz otwierał. A ten łepek to sobie kiedyś kupiłem, bo mi się spodobał. Tutaj jest taka półka, powiedzmy, związana trochę z moim kanałem na YouTubie, bo jest Pysiobidon, jest mój pierwszy mikrofon, który jest kupiony w 2012 roku, Sin 7 M-Pod, który jeszcze może kojarzycie właśnie, jak oglądaliście moje pierwsze odcinki z Dragon Balla. Kostka, okulary, pamiętacie te okulary? Tak naprawdę te okulary to są zerówki. Ja je znalazłem na skrzynce z wężem strażackim w akademiku w 2007
17 albo 18 roku, dlatego je zacząłem nosić. Jest moja fujarka. Ona kiedyś była zielona. To nie jest jej normalny kolor. Isaac, czyli jeden z pierwszych fanartów, jaki dostałem w życiu. Nie wiem, czy mogę to nazwać fanartem. Prezentem od widza to na pewno, bo wtedy nagrywałem dużo Isaaca i widz mi wyszył takiego Isaaca. No i moździerz, w którym robiłem zakole na dacha, czyli te kole z Dr. Stone'a. Ojebali mnie w Kauflandzie, bo miał kosztować 2 dychy, kosztował 4. No i puszka z piwem, która jest tak naprawdę skarbonką. Także idziemy dalej. Tutaj Goku, którego ostatnio dostałem od Pawła. Sporo popów tutaj jest, które kiedyś były w takim kalendarzu, który Marcia tam parę lat temu kupiła. Jest też pop Kid Buu. Jest też piękny Beerus. No ten Beerus jest akurat naprawdę rewelacyjny. Jest ten obrazek Beerusa robiony w drewnie, który pamiętacie jeszcze za czasów Magic Wood. Wisiał u mnie w poprzednim mieszkaniu na ścianie. Tego Broliego pamiętam, że dostałem od Marci na urodziny i od razu przepraszam, że będzie dużo figurek, które... No nie pamiętam jak miał widz czy widzka na imię, który mi sprezentowali. No akurat Max wiem, że wysłał mi tego Gombao, także on sobie tutaj stoi. To oryginalnie była półka przeznaczona na villainów, ale stwierdziłem, że no chyba nie ma co robić takich szarat. Czemu ja zamykam? Jestem przyzwyczajony do tego, żeby od razu zamykać drzwiczki, bo mała tutaj chce wchodzić, także tak to wygląda. Tutaj jest oczywiście półka na Biedronkę, tu jest półka na moje świętości, jest różaniec i tak dalej. W zasadzie nawet kilka różańców. Ten jest zużyty, jak widzicie, bo zawsze ze mną wszędzie jeździ. Idziemy dalej. Ostatnio te rzeczy, które dostałem, Vegeta. Powinien on robić większy przysiad, ale nie robi większego przysiadu, nie da się go bardziej jakby obniżyć, także trudno. Tutaj jest Goku SSJ3, który robi dość prowokującą pozę. Vegeta, który jest skarbonką. No i te popy, pamiętacie tutaj te popy, które ostatnio dostałem, jest ich kilkanaście. No i Piccolo. Piccolo, który stoi tam sobie z tyłu, przez długi czas stał z przodu, ale mamy tutaj taką sprawiedliwą rotację. Idziemy dalej. Tutaj są dwie rzeczy, które też bardzo lubię. Serio, czas chyba zaktualizować ten awatar. Bo ja aż tak nie wyglądam, ale naprawdę bardzo podoba mi się to, że tutaj jest on w drewnie. Zaczniemy sobie od dołu. Tutaj starsi widzowie na pewno pamiętają ten kufer z kapslami. Pamiętacie nawet konkurs, w którym kazałem wam liczyć te kapsle, a w zasadzie ja liczyłem, a wy mieliście tylko strzelić. Kufel, który kiedyś dostałem, chociaż nie, ten chyba dostałem w prezencie, ale kiedyś kumpel na studiach dał mi 2 kufle litrowe, z których piłem na live'ach w akademiku. To też pamiętam, że dostałem od Doroty. To dostałem od ludzi z Fly by Wire, czyli taki symulator lotów gdzieś tam w okolicach Katowic, z tego co pamiętam. Też z tego kufla wiele razy piłem. To jest ręcznie robiony czaj od Majka. Dość delikatna sprawa. Powiedzmy, że ta półka jest taka... Z jednej strony jest troszeczkę na szkło i na takie rzeczy, które nie są związane z DB, oprócz tego dyplom psychofana Vegety. Jeśli pamiętacie ten odcinek, w którym to dostałem, to nie muszę wam tego przypominać. Jeśli nie, to sobie tutaj to ogarnijcie. Ale też dałem te cięższe rzeczy na dół, żeby trochę dociążyły całą gablotkę. Idziemy dalej. Rzeczy, które są z tyłu, no to są mangi albo różne czasopisma, no chociażby ten V-Jump oryginalny z Japonii, albo inne mangi, które dostawałem. Berserk, Fairy Tail, Hit, kolejny Fairy Tail, Bleach, Kształt Twojego Głosu, czyli Koe no Katachi, jest Hunter, jest Dragon Ball, jest One Piece, jest Dragon Ball Kakumei i takie inne pierdoły, które kiedyś albo dostałem, albo, no w większości to jest coś, co dostałem, albo pożyczyłem, albo no może kupiłem, bo na przykład Twoje imię to chyba sobie sam kupiłem. Tę figurkę pewnie pamiętacie, tę Katarynkę, tę pozytywkę, mogę to nazwać pozytywką, dostałem ostatnio. Tutaj stoi taki Vegeta, taki tak zwany Kok Geta, to jest Sabo w formie popa. No i Chopperek! Chopperek, on ma ruchomą główkę? Ma, no właśnie, tak kojarzyłem, że ma ruchomą główkę. Ale to nie jest taki Chopperek, którego się stawia na aucie i tam mu główka się targa. A tutaj rysunki, które dostałem od młodej Wicki i jej mamy, jak byłem w Łodzi na CD Action Expo, także pozdrawiam was. Dalej je mam tutaj, także nigdzie się nie wybierają. No i tu jest półka bardziej Dragon Ballowa. Nie wszystkie tomy Dragon Balla muszę sobie dokupić, bo mam, jak widzicie, numery wyglądają w taki sposób. Pierwszego nie mam, bo oddałem, od 3 do 6 nie mam, 8, 9, 11. Resztę w zasadzie mam, klasycznego DB. No i ostatnio oddałem tomy, tutaj Gohanek, też go przesunę. Ostatnio oddałem pierwsze 5 tomów mangi Dragon Ball Super i nie mam 23, więc to też sobie wszystko dokupię. Tam za jakiś czas jest Black Frieza, chyba od Maxa to był Black Frieza. To jest też super sprawa. Taki wyszyty Isaacek, który wisiał u mnie tam
lata temu na ścianie. Ten Roshi jest potężny, także jego też pewnie pamiętacie. Jakby zamysł jest taki, że mamy tutaj klasycznego Dragon Balla, troszeczkę dalej w Dragon Balla Z, Dragon Balla Super mangę, ale to i tak się mniej więcej rotuje, także mamy tutaj te figurki, które Roshi na plecach ma jeszcze ten. Trzeba uważać na niego, bo mu okulary spadają. O te plastry jeszcze, nie? To jest chyba z Path to Power Roshi, z tego co pamiętam. On był narysowany wtedy z takim kompresem na głowie. Idziemy dalej. No trudno, będę musiał wstać, ale niech będzie. Kolejna półka. To ostatnio też dostałem na CD Action Expo. Ręcznie robiona figurka i malowana przez widza. Bardzo dziękuję. Yamcha. Zacznijmy od tych małych rzeczy. To było na takiej buteleczce alkoholu, który kumpel przywiózł dla mnie z Hiszpanii. Ten Nano Vegito, Nano Piccolo. No i jeśli chodzi o większe rzeczy, Yamcha, porwisty, niczym pierdnięcie po fasolce. To chyba robił widz o imieniu Bartłomiej, z tego co pamiętam. Taki gochanek w drewnie, pięknie wygląda, no ale to... Adacho Zadacho Balls. Ja pierdzielę, no patrzcie na to. To jest chyba top 3 moich figurek, jeśli chodzi o moją sympatię. Ja wiem, że nie powinienem takich rzeczy mówić, bo każda jest super, ale kurwa, no proszę was, Adacho Zadacho Balls. Tak, wybrałem samego siebie, niech będzie. Black, tutaj Black inny, taki piękny, w formie różanego marchwiaka. Tutaj jest Gok ultra instynktowny, Moro, też świetnie wygląda. Proszę bardzo. No i też w klimacie sagi Moro mamy jeszcze Vegetę w stroju Yardrat. No i przycisk YouTube'a za 40 000 widzów, też od Maxa. Max jest tutaj po prostu sponsorem połowy rzeczy na tej półce. Idziemy dalej. Tutaj mamy już taką, powiedzmy, taki miszmasz, bo mamy Janembe, który też sobie stał na innej półce. Jest ten Bóg, który ostatnio wpadł, taki powiedzmy dość nietypowy, także taki on jest. Goku Blue, którego ostatnio też dostałem, więc powinniście go kojarzyć. Jest Gotenks. Gotenks jest już dość stary, więc też go powinniście kojarzyć. Ulong Sharbadon też ruchomy, więc mu ustawiłem taką pozycję. Vegeta SSJ4. SSJ4 miałem więcej, tylko porozdawałem na konkursie z okazji 30 000 widzów. Miałem Gogetę, miałem Goku, ale to pamiętacie. Jest Turlesiątko. Turles jest trochę za wysoki, ale to w sumie jest dobrze, bo mogę tymi włosami go usztywnić i się nie opada. A gdyby opadł naprzód, to zgniódłby tego Vegito pijanego. Także nawet lepiej, że Turles jest trochę za wysoki. Tak, wiem, że to może wyglądać trochę jak ołtarzyk Gogety, ale uwierzcie mi, to nie jest tak, że ja sobie to kupuję. To dostałem od sklepu Katon w Białymstoku, to mi Marcia kupiła, to ostatnio od Pawła, a to przepraszam, ale nie pamiętam. No i jest jeszcze Granola, którego też bardzo lubię, bo no to jest jeszcze postać ekskluzywna dla mangi. Tak, niektórym postaciom muszę podkładać kartki, bo tak inaczej się przywrócą. No i ta kartka tutaj z Vegetą kopiącym Cella w drugiej formie. To akurat oficjalny produkt, tylko że to powinno być w ten sposób, nie? Ale ja go postawiłem tak. Chociaż w sumie może go postawię tak, jak powinien być. Niech będzie, że go przestawię tak, jak powinien być. No i idziemy dalej. Tutaj też mamy totalny miszmasz, bo jest Jiren trenujący, jest Kid Buu. Ta figurka jest dość stara, ale też bardzo mi się podoba. Bardzo podoba mi się to, jak wykonany jest ten bój. Ten atak też wygląda fajnie. No ale ten Kid Buu, ulepiony ręcznie przez widza, to jest mistrzostwo. Ja wiem, że on może, powiedzmy, być taki trochę smutny, a to jest mistrzostwo. Metal Cooler to jest figurka z tej samej serii, co ten Goku Black. Cella też takiego miałem, ale go oddałem. Vegeta i Trunks ze sceny poświęcenia. Jest walczący Herkules. Też całkiem fajnie wykonana figurka. Teraz widzę, że trochę tutaj, kurde, zakurzony, ale to powinienem najpierw wytrzeć kurza, a potem wam pokazywać. No niech będzie. Gohan to jedna z moich pierwszych figurek, o ile nie pierwsza w ogóle, którą kiedyś wysłał mi Sebastian. Seba Benz, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli to oglądasz. Zeno, on nie powinien stać na głowie, ale ja go postawiłem na głowie, bo to jest Zeno, który wisiał w przestrzeni kosmicznej w linii Future Trunksa po tym, jak ją wymazał, nie? Był do góry nogami. Yajirobe. No i tutaj ulubienie z gawieździ Cooler, Krillan, Daishinkan i Whis. Whis miał kółko, ale gdzieś tam jest w tych kartonach, także sorry. Korzystając z okazji, to mogę wam jeszcze pokazać tę ścianę, bo tutaj jest tak naprawdę obraz, który być może widzicie cały czas, ale nie do końca szczegółowo, czyli Ostatnia wieczerza w Adachover z autorstwa Pedera. Powinienem w zasadzie pokazać to wam pod kątem, bo się światło odbija. Ale ten obraz na pewno znacie, bo to jest dość stara sprawa. Stary obraz Vegety, bardzo ciężki jest, autorstwa Magdy Mysak, 2020. Tutaj pamiętam, że na dworcu, to było w Ostrowie Wielkopolskim,
Normalnie w Ostrowie Wielkopolskim widzowie znaleźli mnie na dworcu i podarowali mi taki obraz. Także pozdrawiam Was serdecznie, pamiętam tę sprawę. Dziękuję Wam za tego Gogetę. Akcja Pomaganie za jechanie z 2024 roku. Tu też ten Vegeta z Magic Wood. No i ogólnie ten obrazek i ten był zamieniony, ale tak stwierdziłem, że zamienię je miejscami, żeby tego było więcej widać, bo ten Vegeta Ultra Ego narysowany przez Krzyśka. Tutaj macie jego Instagram. To jest absolutne arcydzieło, jeden z najlepszych rysunków, jakie tutaj mam. No ale to Chopper w drewnie, elegancja. Zaraz przejdziemy tu, ale Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda na tej ścianie. Też chciałem powiesić troszeczkę więcej rzeczy, które były gdzieś tam leżały, a miały szansę wisieć. Także jak to się prezentuje? To jest ten obrazek, który zniszczył tego wielkiego Chaozu niestety. To jest wspaniały koncert, spełnienie mojego marzenia. 2 autografy The Weekenda. I tak, może od góry zacznę. Tutaj jedna z moich ulubionych okładek mangi Dragon Ball. Genialna okładka Freeza i Goku mierzący się przed swoim starciem na Namek. Stwierdziłem, że poświęcę im tutaj takie miejsce. Generalnie jak kiedyś będę potrzebował więcej miejsca, to pewnie ich poprzekładam, ale zrobiłem jeszcze tutaj Go w tle, żeby też był klimat dodatkowy. Tutaj jest miejsce dla Vegety. Vegeta odcinający głowę Guldo i w tle jest też Vegeta właśnie z Magic Wood, także Vegeta ma tutaj miejsce. Tutaj mamy ten Shinhana, który nie ma jeszcze żadnego tła, ale może będzie miał. Ten Shinhan robiący ostatnie Kikoho w walce z Nappą. No i tutaj dwie figurki, które pamiętam, że dostałem od Tao Pai Pai'a i to osobiście. Tao Pai Pai'u pozdrawiam Cię serdecznie, Vegeta i Zarbon. A wyżej raczej są rzeczy, które tak, no, o tutaj Shenlong stoi drukarka, która raczej już nie działa, wiertarka i tak dalej, więc góra jest jeszcze praktycznie niezagospodarowana. Mogę Wam też pokazać to, co tutaj wymyśliłem, czyli te wszystkie czapki, kapelusze i obrazki zawiesiłem w taki sposób, żeby one też zajęły to miejsce. A panele akustyczne już nie zajmują całej ściany, tylko zajmują tylko kawałek, powiedzmy, miejsca, no nie? Bo tyle wystarczy. A, no i arena, ostatnia scenka i Budokai. Niestety się nie mieści ani tu się nie mieści, ani tu się nie mieści, więc odczepiłem faktyczną arenę i tylko to tło sobie tutaj zostawiłem. Jeszcze muszę pomyśleć, co z tym zrobić. No i zabawka małej. Marcia zrobiła zabawkę małej. Ona tutaj sobie siedzi zawsze i tu jest jej drapak. Zacznijmy sobie od dołu. Tutaj mamy akcent z Majin Buu Sagi, czyli Dabura i Menda Społeczna Babidi, którą wylicytował na charytatywnej licytacji mój widz, ale stwierdził, że go nie chce i że za rok mam go wystawić ponownie. Także jeśli będą licytacje, jak najbardziej to zrobię. Vegeta, siedzący, obrażony. Oryginalnie on miał jeszcze to. Powinien on siedzieć na tej skale. Nawet tutaj jest miejsce na jego pośladki. O. Tak to powinno wyglądać oryginalnie, ale stwierdziłem, że ciekawiej jest, jak siedzi na wieży. Także to Wam pokażę, bo to jest dość ciekawe, mimo tego, że to jest coś, co dostałem lata temu od Marci. To jest pudełko, które Marcia zrobiła sama ze styropianu, a w środku w środku jest moja opaska z Openera z 2016 roku, którą nosiłem przez lata. Kiedyś Wam opowiedziałem tę historię, ale nie wiem, czy tak szczegółowo. Jakiś pierścień, szczerze mówiąc nie pamiętam, o co tutaj chodzi, ale to wszystko to są kocie wibrysy. Małej, głównie małej, no bo ona jest z nami najdłużej, Dyzi, no i też kilka wibrysików Biedronki. Wszystkie wibrysy, które koty zgubią, lądują tutaj. Więc to jest specjalne pudełeczko na kocie wibrysy. Czyli na wąsy, jak ktoś nie wie. Koty gubią wąsy, no nie? Tutaj stoi Goku, który ostatnio wleciał od Pawła. Akcent Superhero, czyli Mała Pan, Gamma 1, Gamma 2, Orange Piccolo, no i potężny Gohan bestialski. No ta figurka jest zajebista. Także proszę bardzo, spójrzcie na nią. To jest dość zabawne, że jest duży Gohan Beast obok małego Orange Piccolo, który to w filmie był duży, ale nie mam innego wyboru, no przepraszam. Kto pamięta te gogle? To też jest kawał historii. Tę figurkę tak naprawdę można włączyć. Są 3 tryby, ale włącza ten, który jest najmniej oczojebny. Także mały Goku przebijający Piccolo Bimbało. Też jest to świetna figurka. Goku Dobra, wiesz co? Wyłączam Cię. Goku jeszcze z klasycznego Dragon Balla, też Tenkaichi Budokai. Może zaczniemy sobie od przodu, bo tutaj mamy też kilka akcentów O kurwa. Tu jeszcze jest kilka akcentów Dragon Ballowych. Też jedna z pierwszych figurek, jakie dostałem, to pamiętam, że od Max Playera. Wspaniały jest ten Vegeta. Hisoka z Huntera, no i też jest kilka akcentów hunterowych tutaj w tle.
Meruem, Netero, też jedna z najlepszych figurek, jakie mam. No, genialnie jest odwzorowane to, jak wygląda skóra starego człowieka. Kaito, Killua, którego zabrałem Marci, bo Marcia nie postawiła go na swojej półce, więc widziałem, że leży gdzieś tam, także go sobie wziąłem. Chyba nie zauważyła, albo nawet nie pamięta, że to jej. Tutaj kilka akcentów One Piece'owych, czyli Sunny, jest Komurasaki, Chiaotzu nie był w One Piece, jest Ace, też super figurka. Ten Luffy, który jest tak naprawdę stojakiem na długopis, ale lepiej wygląda tutaj. No i mój gołcik Izo i mini Izo. Izo z Dragon Ball Daima. No i Chiaotzu. Też mały ołtarzyk Chiaotzu, że tak powiem. Chiaotzu średni, Chiaotzu mały i Chiaotzu duży. Był jeszcze ten olbrzymi, ale tak jak powiedziałem, no niestety się rozwalił. Także. I w zasadzie moje płyty, nie? I tu jest pierożek, który pamiętam, że mój widz, który miał problemy ze zdrowiem, wysłał mi i powiedział, że jak będzie go widział na swoich filmach, to będzie mu poprawiał humor. Także może nie widać go na wszystkich filmach, ale jest tutaj i zawsze codziennie go widzę. I moje płyty to nie jest aż tak ważne. W zasadzie co mogę wam jeszcze pokazać? To, moją szafę. O, tak, rzucicie sobie okiem. Tak to wygląda. Też obklejona szafa, jakbym był jakimś dzieciakiem, no ale to są wszystko rzeczy, które dostałem od was, także staram się wam je umieszczać w takich rzeczach, żeby one były widoczne, żebyście wiedzieli, że ja to trzymam blisko swojego serca. No a to niedziałający zegar, ale to jest jedna z pierwszych rzeczy, które Marcia kupiła tam lata temu, gdzieś tam mi w prezencie, więc ten zegar sobie wisi. Szczerze mówiąc, bałem się, że ten film będzie trwał jakieś 3 minuty, ale chyba wyszło więcej niż 15 minut, także mam nadzieję, że jakkolwiek wam się to podobało. Wiem, że ten temat może dla was się wydawać totalnie nieciekawy, ale mam nadzieję, że chociaż te kilka osób zadowoliłem, więc jeśli tak, jeśli podobało wam się, możecie zostawić lajka. Jest jeszcze ten temat rzeczy, które ostatnio moja mama znalazła w piwnicy, więc jeśli będziecie chcieli kolejny film, w którym tym razem nie będę wam pokazywał rzeczy z Dragon Balla, ale raczej wspominał czasy, pokazywał wam rzeczy z 2012-2013 roku, też związane już z moim kanałem na YouTubie, no bo wiecie, że kanał jest od 2011 roku, to też mogę wam to nagrać, ale póki co, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Nie wszystko, tak jak powiedziałem, jest pokazane, no bo tych rzeczy, które dostałem od was jest znacznie więcej, ale no tak jak mówię, nie wszystko pasuje na półkę i nie wszystko nadaje się na przykład gdzieś tam do powieszenia, do pokazania i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, życzę wam miłego dnia. Diana.